Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Martha is Dead. Po spotkaniu z białą damą zostaliśmy wciągnięci pod wodę. Kontynuujmy zatem. Musimy płynąć przed siebie, tak? Okej. No problem. Jakieś wodorosty. Kurde, nie podoba mi się to. Strasznie nie lubię wody. Nie, żebym nie umiał pływać, ale chyba zbyt wiele topielców widziałem w swoim życiu. Po prostu się boję. Jak mam tam wypłynąć? Bo tu droga prowadzi jeszcze dalej. Myślałem, że będę mógł wypłynąć na powierzchnię. Fajna muzyczka w tle, klimatyczna. Wow. A cóż to za światło na końcu? Prawdopodobnie do tego światła muszę dopłynąć. O kurde. Czy to jest Martha? Dlaczego ona jest skierowana głową w dół? Klucz ma. No to było dziwne. Speaking with the white lady confused me even more, but at least now I have this key. To było dziwne. Byliśmy pod wodą, obudziliśmy się w wannie z kluczem w ręku. Ale do czego ten klucz będzie pasował? Dzień doberek. Okej. July 16th. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I am no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. And like that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell, Martha. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. No, tego to ja się nie spodziewałem. Martha udawała swoją głuchotę. Tylko i wyłącznie dlatego, bo matka była powalona. There is nothing here. Hi, Giulia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. Okej. Czy to jest Martha? Ona tutaj leży, w swoim łóżku. I have to tell you that I'm pregnant, Giulia.
never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show. Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday, you asked me to go to the lake together early in the morning. You, the sleepyhead. Early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. No dobra. Widać, że dialog się zaciął. Może powinienem zejść teraz do ciemni i spróbować wyłączyć to nagranie. Ale ogólnie wiecie, co mi się wydaje? Marta zaszła w ciążę z Lupo. Wydaje mi się, że czuła poczucie winy i może sama celowo chciała się utopić. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Then I felt the need to talk to you, and I remembered the recorder in the dark room. Okej, czyli teraz musimy udać się do ciemni. No ale ta notatka, znaczy ten list od Marty wiele wyjaśnia. Coś mi się wydaje, że ona celowo chciała się utopić. Czuła poczucie winy, że zaszła w ciążę z Lupo. Lupo to był nasz chłopak, Giulia. I will go to the lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. No dobra, ale co w takim razie z dzieckiem? Skoro Marta była w ciąży... Hi, Giulia. I was upset. Unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up. No, smutne to było. Marta się specjalnie utopiła, żebyśmy to my mogli zająć jej miejsce. Okej, wciśnij spację, aby widzieć... Martha wasn't there, and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. There was a dress missing from my wardrobe. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed, and I always overslept. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. I wtedy udałaś się nad jezioro.
i zobaczyłaś to, czego byś nie chciała widzieć. Śmierć Marty. Matka przybyła na plażę, myśląc, że to Giulia się utopiła. It was a foggy morning, but it was no longer dawn. It was a sign of something terrible. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing, even if it didn't prove she was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. Nowy rozdział, cmentarz. 21st of July. Lapo is dead. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. These are soulless, empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady, or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that it was Mummy who killed Martha, when she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof, so she can pay for what she has done. Oczywiście zrobimy sobie też wróżbę na początek dnia. I mustn't care about what people think. All fear will prevent me from facing the music. It will be very difficult to recover from the mental collapse. Z tego co kojarzę, to wieża to jest odbudowanie albo coś takiego. Destiny is inevitable. The end waits for us. Okej. Zapomniałam, że w tej sukience mam rolkę kliszy. Być może na jednym z ujęć uchwycono moment zabójstwa Marty. Wywołaj zdjęcie. No i oczywiście muszę przeczytać gazetę z 22 lipca. Mamy też zadania poboczne, ale zajmiemy się nimi za chwilę. Zejdźmy w dół. Almost 5 German divisions faced the troops of the 8th Army. Units of an Indian division crossed the River Pesa on a vast front, and they advanced 2 kilometers south of Montelungo. Meanwhile, the New Zealand units have reinforced their positions that run from San Michel to La Romola. Near La Romola, the Michelangelesque villa of the E family, where General K was staying, was bombed by the artillery. Luckily, the general and his family were not in the house at the time of the attack, and once again La Romola has been the site of graphic barbarity. A farm was stormed and animals were stolen and killed. Nobody has claimed responsibility for yet another act of senseless vandalism. But at the scene, an anti-German propaganda flyer was found. This is the civilization that our comrades are proposing. Okej. Willa została zbombardowana. Na szczęście naszego ojca nie było w środku. Telegram. I'll leave it in the letterbox. Have a good day. O, Another telegram of condolence.
Isn't it a bit late? The New Zealanders conquer Tavernelli in the eastern sector of the battlefront. The troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Fili Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Attack on Hitler. After an attack carried out by a group of traitors, Hitler's words are, "In having escaped, I see a sign of the duty incumbent on me to continue my work." Bombings. Damage caused by the bombings between Florence and Siena continues to increase. After the disaster at Poggibonsi, rubble and power cuts are the order of the day. The New Zealanders conquer Tavernelli in the eastern sector of the battlefront. The troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Fili Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Sabotage of the phone lines in La Romola. Telephone cables have been cut, causing danger to general safety. Any damage to the information service facilities is punishable by death. Okej. To zadanie powinniśmy mieć wykonane. A ja powinienem udać się do ciemni. O! Coś wziąłem. Ogólnie też powinniśmy wyjść na zewnątrz i sprawdzić ten telegram. Ale powiedzmy, że w pierwszej kolejności zajmiemy się wywołaniem zdjęcia. Go to the dark room now. Not when she's around. I must stay as far away from her as possible. I could go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. Dear Mrs. Irene K., following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Or maybe even worse. She wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Ja myślę, że udamy się też na górę i zadzwonimy do tego szpitala psychiatrycznego. Podamy się za naszą matkę i powiemy, że to już nie jest aktualne. Ta notatka była w rzeczach mamy. To ręczne pismo Marty, ale nie ma w tym żadnego sensu. Wiadomość jest taka: droga mamo, ciężko mi, ale muszę ci coś powiedzieć. Odkryłam, że Giulia jest w ciąży. Pójdź nad jezioro jutro rano o 7 i przypatrz się jej, gdy się kąpie. Zobaczysz, jak jej brzuszek rośnie. Marta. Idź na cmentarz. Muszę obejrzeć ciało Marty na cmentarzu. Czyli po prostu Marta to wszystko sfabrykowała, żeby matka myślała, że to jest Giulia i ją zabiła. Po prostu. Marta chciała nas chronić. Możesz teraz używać telefonu, aby dzwonić. Szpital psychiatryczny. Dobra, mamusia jest w piwnicy. Absolutnie nie chcę na nią wpaść. Wywołam tą kliszę później. Ogólnie to musimy też przyciąć ten kabel telefoniczny. Jaki to był numer? Zero 782. Zero 7 8 2
Altair Psychiatric Hospital. How may I help you? Poproś o informację. Hello, we recently requested the admission of Giulia Kay to the hospital. I just wanted to know whether it would be possible to cancel the request. I'm sorry, but the request was issued by the municipality where you reside, madam. Any revocation of the request should be passed by them. Only they can decide whether to approve of the cancellation or not. Have you already received the telegram confirming that we have taken charge of the request? No, I haven't received any telegram. Then you must hurry. If you go to the town hall and discuss the issue with them, they can approve the cancellation. Thank you. Goodbye, madam. Coś czuję, że to nie będzie wcale takie proste. Odwołać się od tej sprawy. Mam dwa wyjścia. Albo uciec, albo udać się do ratusza, aczkolwiek to nie będzie takie proste. Dobra, my musimy udać się tutaj też w to miejsce. Mamy tutaj przewód komunikacyjny. Myślę, że wykonamy sobie to zadanie na tą chwilę. Też muszę znaleźć pompkę i udać się na cmentarz. Okej, ale chodźmy do tej linii telekomunikacyjnej. Zatem idziemy wzdłuż kabla. Czy to będzie tutaj? Wow. Wspinamy się na górę, tylko żebym nie spadł. Co gdyby teraz matka wyszła z piwnicy i nas przyłapała? Mielibyśmy przesrane czy nie? Dobra. I co mam tutaj zrobić? Bo się rozglądam. A German tank! I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. This wire heads towards the house and then keeps going, so it must be the right one. Aż dziwne, że nie popieścił mnie prąd. Ale jak? Przecież to był kabel telefoniczny. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. A nie średniego napięcia. Nie miał prawa mnie popieścić. Czyli co? Idziemy wysłać telegram, tak? Musimy udać się pod oborę. I tam gdzieś znajdziemy to miejsce. Ogólnie spójrzmy na mapkę. Przewód komunikacyjny. Czyli cały czas do przodu. Kazali mi przeciąć kabel telefoniczny i podać pozycję niemieckich pojazdów wojskowych. Użyj telegrafu i zapamiętaj hasło. Płonące miasto. Znajdź telegraf. Płonące miasto. Jestem ciekaw, na jakiej zasadzie to działa. Czy to będzie coś w stylu alfabetu Morsa? Nie mam zielonego pojęcia. Czy ja idę dobrze? No nie. Powinienem odbić w lewo. W tamtą stronę. To będzie gdzieś tutaj prawdopodobnie. Okej. Czyli to będzie gdzieś w tym miejscu, w tym rejonie. To też było zejście.
Halo? Czy ktoś mnie może wpuścić? Teraz poszedłem za daleko. Czyli to będzie gdzieś przy tym generatorze prawdopodobnie. To będzie prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu. The telegraph must be hidden in one of these feed bins. Wow! O kurde. I have to start every message with the code word. I saw the tank on the road, and the road is near the house. I guess I have to communicate something like that. No dobra. Kropka. Wyjście z telegrafu w tej chwili zresetuje bieżącą rozmowę. Trzeba będzie ją powtórzyć. Czy na pewno chcesz? Nie. Aha. Wyjmij przynajmniej 7 słów. Miasto płonie. Tak powinniśmy zacząć. W ogniu. Miasto w ogniu. A jak mogę to usunąć? Miasto w ogniu. Wybierz słowa, w których chcesz ułożyć wiadomość. No mam. I co dalej? I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Bez odbioru, tak? I'll add over at the end to make it clear that I have finished. Miasto w ogniu bez odbioru. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. No mam, bez odbioru. Ale nic się nie dzieje. Wyślij przynajmniej 7 słów. 1, 2, 3, 4, 5. Miasto w ogniu. Dobra, poczekajcie. Miasto w ogniu. Czołg. Pozycja. Miasto w ogniu. Czołg. Dom. Odbiór. Budynek. Czołg w pobliżu domu. Miasto w ogniu, czołg w pobliżu dom. Bez odbioru. I'll add over at the end to make it clear that I have finished. To może damy odbiór. No, this doesn't seem clear to me. I need to find the right words. Czołg jest na drodze, nieopodal domu. Okej. Czołg jest na drodze, nieopodal domu.
Czołg. Droga. Czołg, droga. Czołg jest na drodze w pobliżu domu. Miasto w ogniu, czołg, droga w pobliżu domu. Obok miał być odbiór. O! Wybierz słowa w kolejności, aby odszyfrować otrzymaną wiadomość. O cholera. Czy ja muszę teraz przeanalizować to plus to i otrzymam zdanie? O kurde, to może być czasochłonne. Podążaj po kropkach. Aby otrzymać prawidłową literę, 3 kropki. 3 kropki, kreska, 3 kropki, kreska, kropka. Dobra, moi drodzy, ja sobie na spokojnie ułożę to zdanie i za chwilę się włączę. To może być naprawdę czasochłonne. Okej, jeżeli dobrze zrozumiałem ten mechanizm, to zdanie powinno brzmieć: przyjęte, potrzeba, obrona, linia ma pozostawić w pobliżu budynek obok rzeka bez odbioru. They are asking me to find a map of the defensive line. There is one in my father's study. Gotycka linia. Muszę zrobić zdjęcie mapy z gabinetu taty i zanieść je w umówione miejsce. Sfotografuj mapę. No problem. Ale wydaje mi się, że kiedy pójdę tędy górą, to szybciej dojdę do domu. I moje pytanie brzmi, czy kiedy zrobię to zdjęcie i udam się z powrotem do piwnicy, to czy matka dalej tam będzie? Czy już jej tam nie będzie? Bo mamy jeszcze jedno zdjęcie do wywołania. Okej. Udać się do gabinetu ojca. Zrobić zdjęcie mapy. To nie tu, to jest sypialnia. Gdzie był gabinet ojca? Tu jest nasz pokój. Gdzie był gabinet ojca? Tutaj. Ale tu jest zamknięte.
Brak ostrości. Okej. That's it. Hopefully the image comes out clearly. Nauczyłem się fotografować. Wcale nie jest takie trudne. Myślałem, że będzie to bardziej skomplikowane. No i teraz chwila prawdy. Czy matka stąd poszła? Czy dalej tam będzie? Cholera. Gra automatycznie mnie cofa. W jaki sposób odwrócić uwagę matki? Commune of San Casciano, Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Giulia K. has died, resident of Via Perciabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich K. and Irene K., Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Ale my już tam dzwoniliśmy. Dobra, skoro nie mogę udać się do piwnicy, spójrzmy na nasze cele, co byśmy mogli w tej chwili wykonać. Wywołaj zdjęcia. Mój rower idealny do niedalekich wycieczek. Znajdź pompkę. Z wiadomości na po wymagania gotycka linia. Czy to numer telefonu, kod? Sfotografuj odbite zdjęcia. Okej, tego na tą chwilę nie możemy wykonać. Dlaczego zamknęli mój pokój dzienny? Znajdź klucze. Niania nie zapisała w liście, gdzie zostawiła klucze. Miały różowy breloczek. Idź na cmentarz. Muszę obejrzeć ciało Marty. W sumie to możemy teraz wykonać. Cmentarz jest niedaleko. Okej. Chyba na tą chwilę tylko to mogę zrobić. Ale to tak czy inaczej byśmy musieli wyjść na zewnątrz. Ciało Marty leży tutaj. Prawdopodobnie. Chyba że już je zabrali. No tak, zabrali, bo był pogrzeb. To gdzie w takim razie jest cmentarz? Tutaj. Gotycka linia. Mam nadzieję, że ta brama będzie teraz otwarta. I że bez problemu się tam dostaniemy. Chyba że najpierw w pierwszej kolejności muszę naprawić rower. A nie, spokojnie. Może rowerem bym się tutaj szybciej dostał. Ale dlaczego bym nie miał iść z buta? Czy idę dobrze? No tak. Do przodu i na lewo. According to Nanny, this was an old windmill. It has been abandoned for as long as I can remember, and it has always given me the creeps. Zamknięte. Tuscans. Throughout Italy, the people are fighting against the German invaders. Over a third of Italy has already been liberated from this loathed invader. We know that you are doing a lot to prevent the Germans from strengthening their power over you. The day of your liberation is approaching. Your freedom is certain. Your region is of the utmost importance in this war of liberation. Hinder the Germans by refusing to cooperate with them in any way. Transport is essential for the German troops and their supplies. Your region is the center of the transport network south of the Apennines. The triangle of La Spezia, Florence, Livorno is of great importance to the Germans and their hope to maintain a yoke over Italy. Tuscans, double your efforts. The day of liberation is fast approaching.
Unite and do your utmost to speed up your liberation. I to tyle? No nie, no coś muszę zrobić w tym miejscu. W jaki sposób dostać się do tego młyna? Tylko jak, skoro on jest zamknięty? Wpadłem do jakiejś dziurwy i nie mogę wyjść. Coś muszę zrobić w tym miejscu. Do rzeczki podejść nie mogę. Może czegoś jeszcze nie zrobiłem. I dlatego nie mogę nic tutaj wykonać. Może potrzebowałbym klucza. Stwórz odbitkę zdjęcia. Wymagania. Gotycka linia. Dobra, rozumiem, że muszę zrobić odbitkę zdjęcia i przynieść je w to miejsce. Ale zdjęcia nie mogę wykonać, ponieważ matka jest w piwnicy. Idź na cmentarz. Gdzie jest cmentarz? Tutaj prawdopodobnie. Czyli by musiał cały czas iść prosto. Okej. Czyli muszę opuścić to miejsce i udać się na lewo, na cmentarz. Przyjrzeć się grobie Marty. Martha is in the family crypt. That place is scary. I don't remember, but Nanny told me we used to go there when we were kids, to see who was brave enough to go down the stairs. No one would ever go further than the first 2 steps. Now Martha's down there, alone, in the dark. She must be frightened. Marta nie żyje. Na pewno niczego nie odczuwa. Chyba że ewentualnie robaczki, które ją zjadają. The crypt is here. Not now. Będę mógł wziąć jakieś nożyce. Let's hope the caretaker isn't around. That man gives me the creeps. W której krypcie znajduje się Marta? Nie? I should water the plants. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care. Lupo. Powinnam podlać kwiaty. This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Może teraz będę mógł wziąć tamte szczypce. W sensie tamte nożyce, które widzieliśmy wcześniej. O! Now that I have filled the watering can, I can water the plants. Mogę podlać roślinki.
Lapo, if you were in front of me, what would I say to you? That I'm angry because you were sleeping with Martha? No, I'm not angry. I'm sorry that you kept everything hidden from me. It stings a little, perhaps, but faced with your loss, everything is now meaningless. I'm happy that they buried you here. We'll be neighbours. I knew that Daddy would allow it even if you were fighting with the partisans. For him, this war is as stranger as it is for me. Goodbye, Lapo. We will meet again soon. It's time to look for Martha. Smutne, no ale prawdziwe. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Spokojnie, Giulia, zdążymy. Spójrz na swój cień, jak ty szybko biegasz. Niczym struś pędzi wiatr. Silna. Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Odblokowano nową skórkę. Okej. Wziąłem klucz do krypty. Tylko która to teraz jest? I can see why we were scared as children. It's a rather gloomy place. Halo, Marta. O kurde. Nazistowskie znaki. May God forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will forgive me. Co ja będę robił? Rozcinał jej brzuch? Żeby wiedzieć, czy faktycznie ona była w ciąży? Nie wiem, czy chcę to robić. O kurde!
true. Martha was pregnant. Pregnant with a deformed fetus with 2 heads. Twins again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. I became unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to everyone. Who knows why? Ja mam zrobić temu zdjęcie, tak? Ta gra jest nienormalna. Enough now. I will torture you no longer. I will come back to fix you, and I will stay and take care of you. We will spend so much time together. I love you, Martha. Okej. Nie będziemy przykrywać wieka, zostawimy Martę w taki, a nie inny sposób. Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. Even our own dear Don Attilio seems to not understand the situation. Irene, please. Consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better. Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree, but in Germany there are better treatments in specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. But what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Eric's guns has also disappeared. She must have taken it. Who else could it have been? I am so scared, Doctor. I cannot wait any longer. Also, you know what they think of Italians in Germany, don't you? But you would be with Eric, an esteemed general. Everyone will respect you. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her. But I must rush to town to organize the last few things for her hospitalization. Thank you, Doctor. Don't worry. We'll see you later. Okej. No i dotarliśmy do piwnicy. Matka siedzi na krześle i prawdopodobnie śpi. My tak czy inaczej musimy udać się do ciemni. Ale moi drodzy, wykonamy sobie to w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał, mimo tej brutalności na sam koniec. No ale musieliśmy poznać prawdę. Czy faktycznie Marta była w ciąży, czy jednak nie? Jak się okazało, jej płód był bliźniaczy. No dobra, mniejsza z tym. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!